Wyobraź sobie, że wszystko, co masz do jedzenia przez najbliższe pół roku, musi zostać zebrane, przetworzone i ukryte w ciągu kilku tygodni jesieni. Żadnego supermarketu, żadnej lodówki, żadnego zapasowego sklepu za rogiem. Tylko twoje ręce, wiedza przekazana przez rodziców i dziadków i głęboka świadomość, że jeden błąd, jeden źle ukiszony beczułk, jedna zbyt wilgotna komora może oznaczać, że twoja rodzina wejdzie w zimę bez jedzenia. Tak wyglądało życie milionów polskich chłopów przez stulecia. Zanim pojawiły się elektryczność, chłodnie przemysłowe i zamrażarki, zanim lodówka stała się czymś oczywistym, każde gospodarstwo wiejskie było jednocześnie własną fabryką żywności i jej magazynem. A wiedza o tym, jak przechować jedzenie, była tak samo ważna jak wiedza o tym, jak je wyhodować. Dzisiaj otworzymy drzwi do tej zapomnianej Polski. Do chałup pachnących dymem i kiszonym kapustem. Do zimnych piwnic, gdzie przez całą zimę czekały słoje z zapasami. Do wędzarni i stodół, strychów i ziemianek. Do świata, w którym każda gospodyni była mistrzem konserwacji i w którym przeżycie zimy naprawdę zależało od jej umiejętności. Zanim przejdziemy dalej, krótka chwila dla tych z Was, którzy oglądają nas przez telewizor. Większość naszych widzów właśnie na dużym ekranie odkrywa te zapomniane historie i wiem, że przy telewizorze łatwo zapomnieć o subskrypcji. Jeśli ta podróż do dawnej Polski Was wciąga, zapiszcie się do kanału i podzielcie się tym odcinkiem z kimś bliskim. To dla nas naprawdę ważne i pomaga dotrzeć z tymi historiami do kolejnych osób. Zacznijmy od początku. Od miejsca, które w dawnej polskiej chacie było sercem całego systemu przetrwania. Wchodząc do typowej chłopskiej chałupy na Mazowszu czy w Małopolsce w XVIII lub XIX wieku, uderzał cię zapach. Dym z pieca, wilgoć drewnianej podłogi, coś kwaśnego unoszącego się w powietrzu. Niemal wszechobecny aromat kiszonej kapusty i czosnku. Ale zanim dotarłeś do głównej izby, mijałeś coś, czemu warto się uważnie przyjrzeć. Komorę. Komora to słowo, które dziś brzmi niepozornie, ale kryje w sobie całą filozofię dawnego polskiego przechowywania żywności. Było to małe pomieszczenie, często ciemne, zawsze chłodniejsze od reszty chałupy. Usytuowane przy bocznej ścianie, z dala od pieca. W zamożniejszych gospodarstwach miała ono własne drzwi z solidnym drewnianym zamkiem. W biedniejszych była to po prostu zagłębiona nisza, oddzielona od izby zasłoną lub drewnianą przepieszką. Ale niezależnie od zamożności rodziny, komora była świętym miejscem. Miejscem, do którego się nie wchodziło bez powodu, a dzieci pilnowano, żeby nie zaglądały do środka bez pozwolenia. Na półkach komory stały gliniane garnki i kamionkowe dzbanki. W drewnianych zasiokach, prostokątnych skrzyniach z listwami przechowywano zboże, żyto, owies, pszenicę. W workach płóciennych wisiały suche nasiona, groch, bób, fasola. Z belek sufitu zwisały wianki cebuli i czosnku, splecione razem, suche i twarde, gotowe przetrwać zimę. Obok nich, na żerdziach lub gwoździach, wisiały pęczki suszonych ziół, rumianek, majeranek, mięta, tymianek i coś jeszcze. Coś, co w biedniejszych gospodarstwach było prawdziwym skarbem. Połcie wędzonej słoniny, kiełbasy zawieszone w powietrzu, niekiedy szynka przykryta płachtą lnianą. Zapach komory był zapachem bezpieczeństwa. Jeśli komora była pełna, rodzina mogła spać spokojnie, ale komora miała swoje ograniczenia. Nie była wystarczająco chłodna do przechowywania wszystkiego. I tu wchodziła do gry piwnica. Piwnice przy chłopskich chałupach były rzadkością, przynajmniej te prawdziwe, murowane z głębokim podkopem. Częściej spotykało się je w majątkach szlacheckich i przy kościołach. Natomiast zwykli chłopi korzystali z czegoś prostszego i genialniejszego zarazem. Z ziemianki. Ziemianka to wolno stojąca piwnica, wkopana w ziemię lub wbudowana w naturalny stok terenu. Jej budowę znano w Polsce od wieków i można ją dziś zobaczyć, przynajmniej w rekonstruowanej formie, w skansenach takich jak Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
czy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, gdzie drewniane budowle z dawnych wiosek zostały przeniesione i odtworzone w ich pełnej postaci, łącznie z przydomowymi ziemiankami i studniami. Ziemianka była prosta, ale skuteczna. Wkopana w grunt na głębokość kilku stóp, przykryta dachem z desek lub słomy, z wejściem zwróconym ku północy, żeby unikać bezpośredniego słońca, utrzymywała przez cały rok temperaturę kilku stopni powyżej zera. Latem była chłodna, gdy na zewnątrz panował upał. Zimą nie przemarzała, gdy ziemia pokryta śniegiem chroniła ją jak koc. Do ziemianki wnosiło się wszystko, co wymagało chłodniejszego przechowywania. Ziemniaki i rzepę, brukiew i buraki, marchew i pietruszkę, garnki z mlekiem, bo chłód chronił mleko przed zbyt szybkim kiszeniem, a jednocześnie pozwalał śmietanie spokojnie oddzielić się na powierzchni gotowej do zbicia w masło. Wstawiano tam też dzbany z kiszonymi ogórkami i kapustą, słoje z przetworami i czasem beczki z solonym mięsem. Ważna zasada. Drzwi ziemianki otwierano rzadko. Ideałem było robić to tylko rano lub wieczorem, gdy na zewnątrz było najchłodniej. Każde zbędne otwarcie w ciepłe południe oznaczało stratę chłodu, który tak ciężko było utrzymać. A teraz przyjrzyjmy się czemuś, co stanowi może najbardziej fascynujące zjawisko w całej historii polskiego przechowywania żywności. Czemuś, o czym mało kto dzisiaj pamięta, a co przez stulecia było prawdziwym cudem techniki. Lodowni. Lodownia to nie wynalazek przemysłowy. To staropolskie rozwiązanie problemu, który od zawsze dręczył każdego, kto miał zbyt dużo jedzenia latem i zbyt mało sposobów, żeby je utrzymać w świeżości. W Polsce lodownie budowano już w średniowieczu, przede wszystkim przy klasztorach, zamkach królewskich i bogatych rezydencjach szlacheckich. Były to głęboko wkopane w ziemię pomieszczenia z grubymi, izolowanymi ścianami, z podwójnymi drzwiami i długim korytarzem, który spowalniał przenikanie ciepłego powietrza. Na dnie lodowni montowano metalową kratę, żeby topniejąca woda mogła swobodnie spływać. Sufit izolowano ziemią, darnią, słomą lub mchem. I teraz najważniejsze. Skąd brało się zimno? Z rzek i jezior. W środku zimy, kiedy mróz był najsilniejszy, zazwyczaj w styczniu lub lutym, do pobliskich stawów i rzek wychodzili robotnicy uzbrojeni w piły i specjalne noże do lodu. Wycinali z zamarzniętej powierzchni wielkie tafle, ważące nieraz kilkadziesiąt kilogramów, i ładowali je na sanie. Potem całe kolumny zaprzęgów ciągnęły lód do lodowni, gdzie był starannie układany na drewnianych półkach i zasypywany trocinami lub słomą. Trociny działały jak izolator, drastycznie spowalniały topnienie. A teraz ciekawostka, która zaskakuje niemal każdego. Żeby bloki lodu scalić się w jedną wielką bryłę, wolniej topniejącą niż wiele małych kawałków, polewano je wrzątkiem. Ukrop sprawiał, że okruchy i bryłki zlepiały się w jedną solidną masę. Im większa bryła, tym wolniej się roztapiała. Ta metoda, opisana w polskich poradnikach gospodarczych z przełomu XIX i XX wieku, była stosowana już znacznie wcześniej, w majątkach szlacheckich i klasztorach. W lodowni można było przechowywać mleko i śmietanę przez wiele dni, mięso i ryby przez tygodnie. Bogaci używali lodu latem do schładzania napojów i przygotowywania deserów, ale lód służył też do czegoś bardziej pragmatycznego. Kiedy ktoś w domu ciężko chorował i miał wysoką gorączkę, zimny kompres z lodu z lodowni był jednym z nielicznych dostępnych środków, które mogły ulżyć choremu. Warto zaznaczyć, że lodownie były przywilejem zamożnych. Przy szlacheckich dworach i kościołach były normą. Przy chłopskiej chałupie rzadkością. Zachowane mury lodowni z 1777 roku stoją do dziś we wsi Usnarz Górny w województwie podlaskim, a przy pałacu w Wilanowie w Warszawie można zobaczyć odrestaurowaną lodownię szlachecką. Dowód, że zimne przechowywanie żywności było dla elit sprawą prestiżu i praktycznej konieczności jednocześnie. Ale co z resztą? Co z milionami chłopów, którym nie marzyło się o lodowni? Oni polegali na czymś innym. Polegali na ogniu, soli i czasie. Zacznijmy od soli. W dawnej Polsce sól była towarem równie cennym co żelazo.
Nie była czymś, czego używało się w nadmiarze. Każda jej łyżka miała swoją wartość. A jednak bez soli nie można było przeżyć zimy, bo sól to konserwant doskonały. Przy stężeniu od 15 do 25% większość bakterii ginęła lub przestawała się rozmnażać. Zasypane solą mięso, świnia zarżnięta jesienią, ryba złowiona w rzece mogło przetrwać kilka miesięcy bez psucia. Proces był prosty w teorii, trudny w praktyce. Mięso krojono na kawałki, kładziono warstwami w drewnianej beczce lub kamionkowym naczyniu, przesypując hojnie solą. Słoninę, boczek, szynkę, a nawet białe sery i warzywa korzeniowe traktowano w ten sam sposób. Ryby, zazwyczaj śledzie kupowane na jarmarkach, bo były tanie i trwałe, dostawały też swoją warstwę soli. Przed jedzeniem takie solone mięso trzeba było moczyć w wodzie przez wiele godzin, żeby usunąć nadmiar soli. I tu ciekawa etymologia. Właśnie od tego moczenia w solance pochodzi słowo rosół. Rosół to dawniej po prostu rozsolony, czyli wymoczony wywar z solonego mięsa. Ale sól to był tylko jeden ze sposobów. Równie ważne było wędzenie. Jeśli komora była sercem systemu przechowywania, to wędzarnia była jego duszą. W wielu wsiach wędzarnia stała osobno, kilka kroków od chałupy. Prosta drewniana budowla z paleniskiem na dole i hakami pod sufitem. Ogień palono drewnem liściastym, olchą, wiśnią, jabłonią. Każde z tych drzew dawało inny aromat, inny smak, inną barwę dymu. Chłopi dobrze to wiedzieli i nie sięgali po przypadkowe drewno. Mięso wędzone w zimnym dymie, czyli w niskiej temperaturze, przez wiele godzin, mogło wytrzymać całe tygodnie, a nawet miesiące. Kiełbasy, szynki, boczki, a nawet sery. Wszystko to zawieszano na żerdziach i poddawano powolnemu działaniu dymu. Fenole zawarte w dymie hamowały rozwój bakterii i nadawały produktom charakterystyczny aromat, który znamy do dziś. Ale wędzono nie tylko w wędzarniach. W wielu chałupach z tak zwanymi czarnymi izbami, gdzie dym z paleniska nie uciekał przez komin, lecz wypełniał całe pomieszczenie. Na belkach pod sufitem zawieszano mięso, kiełbasy i słoninę. Wędziły się powoli przez dni i tygodnie w dymie codziennego gotowania. Oskar Kolberg, XIX-wieczny etnograf, który przemierzał polskie wsie zbierając pieśni, zwyczaje i opisy życia codziennego, opisywał takie czarne izby jako zjawisko powszechne na Mazowszu, Kielecczyźnie i Podhalu. Strych był kolejnym miejscem pracy. Wiele osób myśli o strychu jako o miejscu, gdzie chowa się stare rzeczy. W dawnej wsi strych był aktywną częścią systemu przechowywania żywności. To tam wieszano wianki cebuli i czosnku, pęczki ziół do suszenia, a niekiedy też, w odpowiednio wentylowanym miejscu, kiełbasy i słoninę. Ciepło unoszące się z izby ogrzewało strych zimą, ale latem strych był przewiewnym, suchym miejscem idealnym do dosuszania wszelkiego rodzaju produktów. I tu dochodzimy do kolejnej, niezwykłej metody – suszenia. Suszenie to prawdopodobnie najstarsza metoda konserwacji żywności na świecie. Człowiek suszył mięso i ryby przy ogniu i na wietrze, zanim jeszcze nauczył się uprawiać ziemię. A w polskiej wsi ta pradawna technika była stosowana z mistrzowską precyzją. Latem, kiedy jabłka i śliwki dojrzewały na drzewach, gospodynie kroiły je na cienkie plastry i rozkładały na sitach lub nawlekały na nitki. W słoneczne dni wynosiły je przed dom. W pochmurne suszyły przy piecu chlebowym lub wkładały do stygnącego pieca po wypieku chleba. Grzyby to osobny rozdział. Las był dla polskich chłopów spiżarnią otwartą przez całe lato i jesień. Borowiki, maślaki, podgrzybki, zbierano je całymi koszami. Część kiszono w słoiku z solanką, podobnie jak kapustę, ale większość po prostu suszono. Nawleczone na lniany sznurek grzyby wisiały pod sufitem, przy oknie, pod strzechą dachu, wszędzie, gdzie był ruch powietrza. Ususzone mogły przetrwać całą zimę i dłużej, gotowane z kaszą lub dodawane do zupy. Dawały intensywny smak, który rekompensował monotonię zimowego menu. Ale nie tylko owoce i grzyby. Suszono też zioła. Zbiór, który miał nie tylko zastosowanie kulinarne, ale i lecznicze.
rumianek na bóle brzucha, szałwia na ból gardła, krwawnik na rany, lipa na przeziębienie. Każda gospodyni miała swój zapas suszonych ziół i wiedziała, który z nich zastosować na którą dolegliwość. Ta wiedza przekazywana z matki na córkę była przez wieki substytutem aptekarskiej nauki. Była też i inna technika suszenia, o której rzadko się mówi. Pieczenie i zamykanie w piecu. Gotowe potrawy, bigos, grochówkę, fasolkę, zamykano w garnkach i wstawiano z powrotem do stygnącego pieca chlebowego po wypieku. Piec utrzymywał ciepło przez wiele godzin. Następnego dnia jedzenie wciąż było ciepłe lub przynajmniej niezepsute. To był prosty sposób na zapewnienie posiłków w czasie intensywnych prac polowych, żniw, sianokosów, wykopków ziemniaków, kiedy nie było czasu wracać do domu i gotować. A teraz czas na kiszonki. Bo kiszenie to nie tylko kapusta. Kiszenie to cała filozofia. Kiszenie, czyli fermentacja mlekowa, to jeden z tych procesów, które nasi przodkowie odkryli metodą prób i błędów tysiące lat przed tym, zanim ktokolwiek zrozumiał, co tak naprawdę w tym procesie zachodzi. Bakterie kwasu mlekowego, obecne naturalnie na powierzchni warzyw, w odpowiednich warunkach, dużo soli, brak dostępu powietrza, zaczynają wytwarzać kwas, który zakwasza środowisko i niszczy inne szkodliwe mikroorganizmy. Efekt? Warzywa mogą przetrwać całą zimę. Wiosną wciąż jadalne, pełne witaminy C, która ratowała chłopów przed szkorbutem. Kiszona kapusta była bez wątpienia królową polskiej spiżarni. Późną jesienią, zazwyczaj po wszystkich świętych, kiedy kapusta była już w pełni dojrzała, gospodynie szatkowały główki na długich, drewnianych szatkownicach. Drobno pocięta kapusta lądowała warstwami w drewnianych beczkach lub kamiennych naczyniach, przesypywana solą, ugniatana rękami lub specjalnym tłuczkiem, aż puściła sok. Na wierzch kładziono drewniany krążek obciążony kamieniem, żeby kapusta była całkowicie zanurzona w własnej zalewie. I wtedy czekano. Przez kilka tygodni beczka fermentowała. Bąbelki unosiły się na powierzchni. Charakterystyczny, kwaśny zapach wypełniał komorę. A po zakończeniu fermentacji kapusta była gotowa. Mogła stać w chłodnej piwnicy lub ziemiance przez całą zimę i dłużej. Jedzona z grochem, z ziemniakami, z kawałkiem słoniny, stanowiła podstawę zimowej diety polskiego chłopa. Ale kiszono znacznie więcej. Kiszono buraki, razem z czosnkiem i ziołami, które później służyły jako podstawa chłodnika lub barszczu. Kiszono ogórki, oczywiście. Te same ogórki, które znamy do dziś, przechowywane w solance z koperkiem, czosnkiem i liśćmi wiśni lub dębu, które działały jako naturalny konserwant. Kiszono marchewkę. Kiszono nawet liście i łodygi barszczu zwyczajnego, dzikiej rośliny zbieranej wiosną z łąk i pól, zalewając je ciepłą wodą i kwasiąc przez kilka dni. Taki kisiel barszczowy był w biednych gospodarstwach podstawą strawy wiosennej, gdy zapasy kończyły się, a nowe plony nie zdążyły jeszcze dojrzeć. A teraz jedna z tych historii, która najlepiej pokazuje, jak cennym skarbem była przechowywana żywność. Oskar Kolberg, przemierzając wsie Sandomierskiego, zapisał historię, nieważne czy zmyśloną, czy prawdziwą, pewnego chłopa o imieniu Franek, który wrócił z tygodniowego wesela. Sąsiedzi zobaczyli, że zmienił się nie do poznania. Policzki się wyrównały, oczy błyszczały, brzuch wypełnił się. Pytali go zaniepokojeni, co mu jest. Franek odpowiedział ze spokojem: zdrów, Bogu dzięki, ale się było bez tydzień prawie na weselisku. Wsyćkiego było nieskąpo. Jedliś fajno mięso i mięso. Cłekta tego nienaucny. Tak się i trochę poprawiło. Utyło mu od jedzenia mięsa przez tydzień. Sąsiedzi byli zaskoczeni, bo w codziennym życiu wsi mięso jadano rzadko. Badacz notował, że w niektórych wsiach biedniejsze rodziny jadały mięso raz na kwartał lub tylko na wielkie święta. A tam, gdzie kupowało się świniaka na jesień, mięso pojawiało się na stole zaraz po uboju i przy świętach Bożego Narodzenia, podczas gdy reszta zapasów, słonina, kiełbasy, solone mięso, pilnie strzeżona w komorze i ziemiance, miała wystarczyć do Wielkanocy.
Dlatego tak ważna była psychologia całego systemu przechowywania. Nie wystarczyło wiedzieć, jak kisić i solić. Trzeba było też wiedzieć, ile wydać i kiedy. Jak rozłożyć zapasy równomiernie na całą zimę. Jak nie ulec pokusie, żeby zjeść za dużo na początku sezonu i zostać z niczym w marcu. To była sztuka samodzielna, gospodarska prudencja, przekazywana z pokolenia na pokolenie razem z przepisami na kiszenie i wędzenie. Mówiono, że dobrą gospodynię pozna się po pełnej komorze w marcu. Ale wróćmy do jednej z najbardziej pomysłowych metod, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Konserwowania w tłuszczu. Gdy świnia była ubita, zazwyczaj w listopadzie lub grudniu, po pierwszych mrozach, każda jej część znajdowała swoje zastosowanie. Mięso szło do wędzarni lub beczki z solą. Kiszki napełniano kaszą i krwią. Kości szły do wywaru. A tłuszcz przetapiano. Smalec i sadło topiono w wielkim garnku na wolnym ogniu, skrupulatnie zbierając szumowiny. Gotowy tłuszcz przelewano do glinianych lub kamionkowych garnków i pozostawiano do zastygnięcia. W chłodnej komorze taki smalec mógł przetrwać całą zimę bez psucia, chroniony warstwą twardego tłuszczu od góry jak naturalna uszczelka. Służył potem do smażenia, do okraszania kaszy i klusek, do smarowania chleba w momentach, gdy nie było nic innego. Był też inny spryt. Mięso smażono i zalewano gorącym tłuszczem. Zanurzony w smalcu kawałek pieczonego mięsa, bez dostępu powietrza, mógł przetrwać znacznie dłużej niż surowy. Ta technika, którą dziś znamy jako konfit, była w dawnej Polsce stosowana z czysto praktycznych powodów, choć nikt nie używał francuskiej nazwy. Do krótkoterminowego przechowywania świeżego mięsa, kiedy nie można było go od razu zasolić lub uwędzić, używano pokrzyw. Świeże listki pokrzywy zawijano razem z mięsem w lnianą szmatę. Pokrzywa ma naturalne właściwości przeciwbakteryjne i spowalniała psucie. Alternatywnie lnianą szmatę nasączano octem i owijano nią mięso. Obie metody pozwalały zyskać kilka dodatkowych dni. A co z mlekiem i nabiałem? To był jeden z najtrudniejszych problemów dawnej spiżarni. Mleko psuje się szybko, szczególnie latem. Rozwiązanie było proste i eleganckie. Nie trzymano mleka długo. Zamiast tego przerabiano je tak szybko, jak to możliwe. Śmietana zbierana z wierzchu garnka w ziemiance, gdzie mleko stało chłodne, była najpierw poddawana kiszeniu, a potem ubijana w maśnicy. Masło, które powstawało w wyniku ubijania, można było przechowywać znacznie dłużej niż mleko. Solone masło, a i tu sól spełniała swoją rolę konserwanta, mogło wytrzymać kilka tygodni w zimnej komorze. Resztę, maślankę, pito lub używano do gotowania. Biały ser, tak zwany twaróg, wyrabiany z kwaśnego mleka, był z kolei suszony lub solony i mógł przetrwać w komorze przez dłuższy czas. Duże sery dojrzewające, wytwarzane głównie przez zamożniejszych gospodarzy, przechowywano owinięte w konopny płótno, smarowane co jakiś czas solą lub maślanką na chłodnych półkach piwnicy. Jest jeszcze jeden składnik tej opowieści, o którym trzeba powiedzieć – ceramika. Bo cały system przechowywania dawnej wsi opierał się na naczyniach, garnkach, dzbankach, słojach, miskach, wykonanych z gliny lub kamionki. Glina jest naturalnie chłodna w dotyku i przez osmozę utrzymuje pewną wilgotność zawartości. Gliniane naczynia oddychają, w odróżnieniu od metalowych, co pozwala regulować warunki wewnątrz. Mleko trzymane w glinianym garnku w ziemiance było chłodniejsze i dłużej świeże niż mleko w naczyniu drewnianym. Kiszonki w kamiennych czy glinianych czerepach fermentowały równomiernie. Smalec zasklepiał się w glinianym garnku jak w naturalnym sejfie. Każde gospodarstwo miało swój garnek na kapustę, swój dzbanek na mleko, swoje naczynie na mąkę. I każde z tych naczyń było traktowane z szacunkiem, bo ich ewentualne stłuczenie oznaczało nie tylko wydatek, ale i stratę pojemności, która zimą mogła okazać się niezbędna. A teraz zobaczmy, jak to wszystko wyglądało w praktyce. Jak wyglądał rok przez pryzmat przechowywania żywności. Wiosna przynosiła niepokojom pustkę w komorze. Marzec i kwiecień, zwane przez chłopów głodnikami, były najcięższymi miesiącami. Zapasy z poprzedniego roku kurczyły się gwałtownie
Nowe plony nie były jeszcze gotowe. Jedliśmy to, co zostało. Ostatnie ziemniaki z piwnicy, kiszoną kapustę, resztkę mąki. Zbierano pierwsze zioła, lebiodę i pokrzywy, które gotowano na zupę. Odżywianie w marcu i kwietniu było często dramatycznie ubogie. Lato dawało wytchnienie. Zieleń wracała, ogrody wydawały plony, lasy zapraszały po jagody i grzyby. Ale latem też zaczynała się praca nad zimowymi zapasami. Suszyło się zioła i owoce. Zbierało się jagody i leśne owoce, z których robiło się powidła i dżemy gotowane z miodem lub po prostu suszone. Robiło się zapasy miodu w ulach, bo miód sam w sobie był doskonałym konserwantem, używanym do przechowywania owoców i orzechów. Jesień była sezonem intensywnej pracy. Żniwa, wykopki, zbiory i natychmiastowe przetwarzanie. Wszystko naraz. Kapustę szatkowano w nocy, przy świetle łuczywa. Grzyby nawlekano na sznurki po całodniowym zbiorze w lesie. Świnia szła pod nóż po pierwszych mrozach. Beczki napełniały się solonym mięsem, ziemianki ziemniakami i rzepą. Komora stopniowo pełniała się do pęku. I ta pełnia była najpiękniejszym widokiem, jaki mogła zobaczyć polska gospodyni. Zima była próbą. Długie miesiące bez dostępu do świeżych plonów. Praca przy piecu, gotowanie tego samego ziemniaczanego żuru, kapuścianej zupy, kaszy okraszonej smalcem. Dzień po dniu. I pilnowanie, żeby starczyło. Żeby nie zajrzeć do piwnicy częściej niż trzeba. Żeby nie zjeść w grudniu tego, co miało wystarczyć do marca. Ta codzienna dyscyplina to nieustanne liczenie i ważenie, planowanie i rezygnowanie jest czymś, o czym współczesny człowiek może ledwie marzyć. My wyrzucamy jedzenie, nie patrząc na daty ważności. Nasi przodkowie liczyli ziarna i plastry suszonych śliwek. Ale ten system miał jeszcze jeden wymiar, którego nie wolno pominąć. Wymiar społeczny. Przechowywanie żywności w dawnej Polsce nie było tylko sprawą prywatną. Było wspólnotową odpowiedzialnością. Sąsiedzi pomagali sobie przy kiszeniu kapusty, bo dużą beczkę łatwiej było ugniatać w kilka par rąk. Pomagali przy uboju świni, bo sprawne skurowanie i rozbiór wymagały wiedzy i siły wielu ludzi. Pożyczali sobie sól, gdy komuś jej zabrakło i zbierali razem grzyby w lesie, dzieląc się miejscami, gdzie rosły najlepsze okazy. W tej wspólnotowej sieci wiedzy i wsparcia tkwiła siła polskiej wsi. Dziś, gdy wszystko, co potrzebujemy, możemy zamówić przez internet i mieć pod drzwiami w ciągu godziny, trudno sobie wyobrazić tamten świat. Świat, w którym wiedza o tym, jak przechować jabłko przez zimę, była równie ważna jak umiejętność czytania. Świat, w którym kobieta kisząca kapustę wykonywała akt tak samo ważny dla przetrwania rodziny, jak mężczyzna orający pole. Jeśli dzisiaj zajrzysz do skansenów, do Sierpca na Mazowszu, do Kolbuszowej na Podkarpaciu, do tokarni w Górach Świętokrzyskich, zobaczysz te stare komory, piwnice i ziemianki ustawione wzdłuż zagrodowych zabudowań. Ciemne, zimne, milczące, ale w swojej ciszy kryją opowieść o milionach kobiet i mężczyzn, którzy przez stulecia walczyli z czasem i naturą o to, żeby ich rodziny przeżyły do wiosny. Każdy kiszony ogórek, który dziś jesz, to echo tej walki. Każda wędzona kiełbasa to echo tamtego dymu. Każde słowo rosół w języku polskim nosi w sobie pamięć o tych, którzy moczyć musieli zasolone mięso, żeby w ogóle dało się je zjeść. Historia dawnej Polski nie tkwi tylko w zamkach i bitwach. Tkwi też w beczkach z kapustą i glinianych garnkach ze smalcem, w ziemiankach wkopanych w stok wzgórza, w woniach kiszonych buraków i dymu olchowego drewna, w rękach gospodyni, która w listopadową noc, przy świetle lampki oliwnej, nakładała ostatnią warstwę kapusty do beczki i kładła na niej kamień. Ona nie wiedziała, że robi coś historycznego. Ona po prostu robiła to, co robiły jej matka i babka przed nią. I dzięki temu jej rodzina przeżyła. I dzięki temu my jesteśmy tutaj. Za tymi zapomnianymi metodami i zapomnianymi kobietami dziękujemy. A za komorą i ziemianką, za kiszeniem i wędzeniem kryją się jeszcze inne tajemnice dawnej polskiej wsi.
O tym, co jadano na co dzień, jak radzono sobie z chorobami bez aptekarza, jak wyglądał handel na jarmarkach i wiele innych historii, które czekają na odkrycie w kolejnych odcinkach.